here, you just know that we're going to go through Psalms. Wiem, że Another jak psalm. widzicie mnie tutaj, to wiecie, że będzie kolejny psalm. And yep, that's true. That is what's going to happen. I to jest prawda. We're going to look at Psalm 42. Będziemy dzisiaj patrzeć na psalm 42. And if you look right at the very top of the title or even the number, Psalm 42, you'll say it says Book 2. I jak patrzycie na taki tytuł, to widzimy, że to jest druga księga. Tak? You don't have it? Nie. Okay, well, all right. Maybe does the new, Naomi's got the older translation. Does the new translation say it? Ja mam starszy, nie wiem czy nowy, bo moim to nie podkreśla Yeah, tego. the new translation Nowy, has tak. it. You know, we got 150 Psalms, but they're actually divided into 5 books. Bo mamy 150 psalmów, ale to jest podzielone na 5 ksiąg tak naprawdę. It basically means that they were collected as a book at different times from other books. I to znaczy, że oni byli zbierani jako jedna książka z różnych ksiąg po prostu. And we're going to actually see today that there's something that sets book 2 of Psalms from book 1 and the other Psalms. I to będziemy zobaczyć dzisiaj, że ta druga księga tutaj w psalmach trochę różni się od pozostałych. And then also, you know, I hope you understand that most often verse 1 in Polish is not part of the original scripture. I mam nadzieję, że rozumiemy, że najczęściej pierwszy werset, co czytamy to po polsku, to nie był częścią tego psalmu. It is a title, it is a description of that psalm. To jest bardziej tytuł, opis tego psalmu. And very often written later as they were edited for later generations to understand the context. Bardzo często to było pisane później, żeby tłumaczyć po prostu, co tam miało być. So looking right away, we see that this is not a psalm of David. Więc widzimy od razu, że to nie jest psalm Dawida. It's one of the halves of the psalms that he's not written. To jest jeden z tych połowy tych psalmów, który on nie napisał. But it says it's the sons of Korah. Ale jest napisane, że to jest pieśń pouczającą synów Korach. Korah are Levites. Ludzi z Korach to są Lewici. They are the Levite family of the Kohath. To są z rodziny Kochach. And by David's time, at least, as he was getting ready to build the tabernacle, the temple and everything, they had become a musical group, a musical choir in charge of the music of the temple. I w czasach Dawida, kiedy on szykował, żeby budować świątynię i tak dalej, oni byli grupy, którzy byli odpowiedzialni za muzykę. You can see that in 2 Chronicles chapter 20 verse 19. Widać to w 2 Kronik 20:19. Now, it says the sons of Korah. Jest napisane tutaj synowie Korach. What context is it takes us all the way back to Numbers chapter 16. A ten kontekst tak naprawdę wraca do 4 Księga Mojżeszowej, 16 rozdział. And Korah was a Levite who actually stood against Moses. Bo Korah to był człowiek z rodu Lewici, ale on stał przeciwko Mojżeszowi. And basically demanding, how is it that God is speaking to you and not through the rest of us Levites? On buntował i to rządził taki odpowiedź, dlaczego Bóg mówi do ciebie, Mojżeszu, a nie do nas. And there were roughly 250 people who sided with Korah. I około 250 osób byli na stronie Korach. And this is during the days of the wilderness wanderings. To było w czasach ich wędrówki po pustyni. And God very clearly judged Korah and his followers. I Bóg bardzo wyraźnie osądził Korach i jego zwolennicy. If you know the story, Moses, through God, commanded that the earth would open up and swallow Korah and his followers. Jak znacie ta historia, to Bóg po prostu przez Mojżesz i z jednej strony i Bóg kazał po prostu, żeby ziemię otwierał i po prostu pochłonął wszystkich ci, którzy buntowali, Kora i jego zwolennicy.
and Korah and them died. I oni umierali. But Numbers 26, chapter 26, verses 9 through 11 make it very clear that the sons of Korah did not die with Korah. Ale widzimy w czwartek Księga Mojżeszowa 26, 9, 11, że jego synowie nie umierali razem z nim. And I still remember very well today a sermon that Naomi's father, Bob Crane, gave about the sons of Korah. Bardzo wyraźnie pamiętam takie kazanie, co mój tata kiedyś wygłosił na temat synowie Korach. And a very clear example where God does not hold the sins of the father onto the children. Taki bardzo jasny przykład, jak Bóg po prostu nie osądził synowie z powodu grzechu ojca. And it's very possible that the sons of Korah just understood the grace of God by allowing them to live. Bardzo możliwe, że synowie Korach to rozumieli głębiej po prostu łaska Boga z tym, że oni dalej żyli. And maybe because of that they became notable for worship and praising a God. I może z tego powodu oni byli znani za to, że chwalili Boga. So basically it's almost like the choir has now written a song for us to look at. Więc jest tak, jak ten chór teraz napisał piosenkę dla nas tutaj. It's basically like Marta or Łukasz or Monika writing a song that now we are going to sing. Tak jak Łukasz, Marta, Monika by napisali piosenkę dla nas, a my byśmy to śpiewali. And so let's go ahead and read Psalm 42. Więc przeczytamy Psalm 42. And I did not arrange this ahead of time. Could someone please read that psalm and give Naomi a break? Czy ktoś mógłby to przeczytać? Bo nie było planowane wcześniej, żeby ktoś inny, ale Łukasz, dziękuję. Psalm 42. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Moja dusza pragnie Boga, żywego Boga. Kiedy wreszcie przyjdę i zjawię się przed Jego obliczem? Oto łzy są mi chlebem za dnia oraz nocą, bo pytają mnie co dzień, to gdzie ten Twój Bóg? Tak, pamiętam. I ze łzami wspominam te chwile, kiedy w wielkim tłumie udałem do domu Bożego, a lud świętował radośnie i wyrażał swą wdzięczność. Dlaczego rozpatrzysz, Matuszu, dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił, On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Moja dusza omdlewa we mnie, dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu, ze szczytów Hermonu z góry Izrael. Głębia przyzywa głębię w odgłosie swych spadów. Przywaliły się nade mną te potężne bałwany i fale. Pan za dnia okazuje swą łaskę. W nocy nucę mu pieśń i modlę się do Boga mego życia. Mówię do Niego, moja skało, dlaczego mnie zapomniałeś? Dlaczego o mnie zapomniałeś? Dlaczego muszę chodzić zastąpiony, znosić ucisk ze strony wroga? Pomimo moich pokruszonych kości ubliżają mi nieprzyjaciele, mówią do mnie co dnia, to gdzie ten Twój Bóg? Dlaczego rozpaczasz, Matuszo, i dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił, On moim wybawieniem, On moim Bogiem. Thank you. So the psalm starts with just giving us a clear wilderness picture. Ten psalm zaczyna, dając nam taki jasny obraz pustyni. We don't get the privilege of seeing a deer all that often, My nie mamy takie przywilej, że widzimy jakiś jeleń zbyt często, but I believe in the days that the Psalms are written, probably saw it a lot more often. ale myślę, że w tych czasach to często widzieli. And so it's as a deer who's been running and may have been chased, or maybe it's a dry spell, but anyway, it's just panting and just desiring for water. Więc tu jest taki obraz jeleń, który już może dużo biegł, może ktoś albo coś go gonił, ale co najmniej na pewno pragnie. On tak bardzo chce pić. And so the author of this psalm uses that picture. So is my soul thirst for God. Więc autor psalmu używa ten obraz, jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
I hope we understand that the psalmist is not really speaking of water or something to drink that we physically need. Oczywiście on nie mówi tutaj o fizycznej woda, coś do picia, co potrzebujemy, But he's talking about a thirst for God. ale mówi o pragnieniu Boga. Drinking and thirst are common pictures of man's spiritual need for God's supply. Picie i pragnienie to są takie powszechne obrazy duchowych potrzeb człowieka. But here in this psalm, it's a focus on the desperation of that need to quench the thirst. A tutaj w tym psalmie to jest takie skupienie na desperacji tym, takie bardzo mocna potrzeba. You know, one can go many days without food. Bo można tak naprawdę wiele dni być bez jedzenia. Many places in Scripture and out of Scripture, people have been known to go 40 days or more without food. Nawet w Biblii, a nawet poza Biblii są sytuacje, kiedy ludzie po prostu 40 dni byli bez jedzenia. But thirst is something that is more urgent. Ale pragnienie, żeby coś pić, to jest bardziej pilne. Hunger we can deal with for a while, Głód to możemy z tym radzić przez jakiś czas. but thirst is awful. Ale pragnienie to jest coś okropnego. It needs to be quenched within a relatively short time. Trzeba dosyć szybko po prostu zgasić pragnienie. Otherwise, we can actually die relatively quickly from Inaczej it. można umrzeć. And so the psalmist speaks of this thirst for God. Więc psalmista tutaj opisuje pragnienie Boga. And realize he's not thirsting for the temple. On nie pragnie tutaj świątyni He's not thirsting for the fulfilling of the ordinances that are done in the temple. albo jakieś tam tradycje, które są zrobione tam, But he's thirsting for fellowship with God himself. ale on pragnie społeczność z Bogiem, samego Boga. And I will say a very strong statement here. I teraz powiem coś mocnego. Only those who are spiritual, not religious, but only those who are spiritual are going to truly understand this thirst. Tylko ci, którzy są duchowi, nie chodzi o religijny, tylko ci, którzy są duchowi, naprawdę mają takie pragnienie duchowe. And the author right here at the beginning of the psalm is expressing sorrow. I autor tutaj wyraża smutek, He's actually expressing deep sorrow. taki głęboki smutek. A sorrow that, because sorrow always has a sense of lack. Bo smutek zawsze ma takie uczucie braku. The sorrow of bereavement is the sense of the loss of a loved one. Taki smutek, żałoba to jest kiedy stracisz kogoś bliskiego. The sorrow of sickness is the lack of health. Taki smutek choroby to jest brak zdrowia. But the ultimate sorrow is the sense of a lack of God. Ale najgorszy smutek to jest brak Boga. Now, I don't know if you noticed anything in this psalm as it has been read and as I've started to talk about it. Nie wiem, czy zauważyliście to, co teraz powiem, jak był czytany i mówimy o tym, But I hope you're becoming more and more students of the Psalms. ale mam nadzieję, że stajecie się coraz bardziej studentami psalmy. And as you read through them and all of a sudden come to Psalm 42, something should just strike you as this is different. A jak czytamy i dojdziemy do Psalm 42, powinno być, że coś jest troszeczkę inne tutaj. And I have emphasized it already many times in the Psalms before. Podkreśliłem to już wiele razy w poprzednich psalmach. It's the name of God. To imię Boga. It uses the name God. To używa imię Bóg. It's a change of what happened in the first book To jest of Psalms. zmiana od tego, co było wcześniej. Because before it was Lord, capital L-O-R-D, or Yahweh. Wcześniej to było Pan, duże litery Jahwe. But now Psalms 42 to 72 use more often God. Ale teraz psalmy 72 do 42 do 72 używają częściej słowo po prostu Bóg.
Basically, the Hebrew is Elohim. Po hebrajsku to Elohim. They use it in this second book of Psalms, from 42 to 72. 230 times you can come across the title name God. W tej drugiej księga psalmów, tutaj od psalmy 42 do 72, to imienie to jest używane 230 razy. But only 43 times for Yahweh. Ale tylko 43 razy Jahwe. That's a big change from the rest of Psalms. Even the further Psalms will use Yahweh more than this one little book section To jest duża różnica, jeżeli porównujesz z innymi psalmami. Nawet to, co było później, to też wróci do tego. Remember, Yahweh is the covenant name of God, the covenant that he had with Israel. Więc pamiętamy, że imię Jahwe to jest imię Boga przymierza. You could say it's actually his personal name, Jego Yahweh. takie osobiste imię. But in later times in Judaism, we know that the name Yahweh was never pronounced for fear of committing blasphemy. Ale później to wiemy, że imię Bóg Jahwe nie było wymówione z obawy przed popełnieniem bluźnierstwem. So instead of saying God's proper name Yahweh, they would say Elohim or even sometimes Adonai, which is my Lord. Więc zamiast powiedzieć imię Boga Jahwe, to używali Elohim albo Adonai. And so when a reader, because very often scriptures are read in a synagogue, when they came to the name Yahweh in the text, więc bardzo często, kiedy czytelnik w Starym Testamencie czytał na głos, doszedł do tego momentu, gdzie był imię Boga, they would substitute Elohim or Adonai in the place of Yahweh. Zamiast powiedzieć Jahwe, zamienił na Elohim albo Adonai. I remember when I believe I shared on Psalm 14 and I kind of brought this out, that Psalm 14 and Psalm 53 are basically the same Psalms. Myślę, że to kiedy ja mówiłem na temat Psalm 14, że mówiłam, że ten psalm i 53 to są prawie identyczne. But it's interesting, if you compare the two, Psalm 14, which is in the first book, uses more often Yahweh. Ale jest ciekawe, jak porównujemy, Psalm 14 używa Jahwe, And Psalm 53 only uses God, Elohim. a Psalm 53 używa tylko Elohim. So in the book 1 of Psalms, Psalm 1 to 41, więc pierwszy księga tych psalmów, psalm 1 do 41, the name Jehovah occurs 272 times. imię Jehowa występuje 272 razy. And Elohim only 15 times. I Elohim tylko 15 razy. And yet I've already communicated that in the second book, it's totally flipped around. Ale tak jak chciałam tak komunikować, w tej drugiej księgi tutaj, to jest odwrotnie. And so this is part of the proof that we could possibly have that this book too, the Psalms in it were kind of written possibly later, maybe even after the time that Israel, Judah was sent to Babylon. To jest, ludzie myślą, że może z tego powodu ta część psalmów to było napisane później, nawet może kiedy Izraelici byli już w Babilonie. So maybe not necessarily written, but at least possibly edited. And so places where it said Yahweh in the original, they edited it for Elohim. Może nie do końca napisane, ale edytowane, czyli takie zbierane razem, taki zbiór tego i zmienili wtedy imię na Elohim. Okay, I find that stuff quite interesting and it just helps me with my understanding of Psalms and the reading of Psalms. I dla mnie to jest bardzo ciekawe, skupić się i rozumieć tego, bo to ja bardziej rozumiem psalmy, jak myślę o tych rzeczach. But let's go on. Ale idziemy dalej. Verse 4, the psalmist talks about having tears as food. Czwarty werset, autor mówi o tym, że jego łzy są chlebem.
And basically they're kind of challenging or mocking, where is your God? To jest takie wezwanie, no gdzie jest twój Bóg? And we just see that these tears and grief most likely took away the appetite of the psalmist. I wygląda na to, że on tak płakał, te jego łzy tak bardzo, że nie miał już apetytu nawet. But that is a good question. Where is your God? Ale to jest dobre pytanie. Gdzie jest Bóg twój? It's a matter of faith. How do we see him? To jest sprawa wiary, jak my to go widzimy. And I came across a testimony that's rather long, but I decided to include it here. I przygotowując, to czytałam takie świadectwo, które jest no, dosyć długie, ale decydowałam, że dzielę to z wami. And I hopefully it kind of makes the point here. I mam nadzieję, że to będziecie rozumieć ważny punkt tutaj. There's a mission called Overseas Crusades. Jest misja, która nazywa się Overseas Crusades. They serve worldwide in various aspects. Służą w całym świecie. And their president, I don't think he's president today, but at the time was a guy named Ed Murphy. I pierwszy prezydent miał na imię, czy ma na imię Ed Murphy. And his testimony, it's not a salvation testimony, it's more of showing where God is. I to nie, jego świadectwo to nie jest świadectwo jego nawrócenia, tylko gdzie Bóg był tam w jego życiu. So it talks about him being raised as a Roman Catholic family in the New York area of the United States. Wychowywał się w rodzinie katolickiej blisko Nowego Jorku w Stanach. And it talks about how he was 14 years old before he saw his first Protestant. I miał 14 lat, kiedy widział pierwszy raz w życiu protestanta. And when he saw the first one, he expected to see horns sprouting out of the head. I mówił, że kiedy widział pierwszy raz, spodziewał, że zobaczył wrogi stawiający w głowie. And a tail wagging behind him. I jakiś ogon machający za nim. As someone connected with the devil. Bo on kojarzył po prostu taka osoba związana z szatanem. But he had a remarkable experience. Ale miał niesamowite doświadczenia. He was put into a lumber camp and pretty much worked with this one other young boy, young man. Jak był młodym człowiekiem, to był w obozie Drwali i pracował tylko z jednym człowiekiem. Who was a Christian. A ten człowiek to był wierzący. And this boy actually gave Ed a New Testament. I ten chłopak dał Edowi Nowy Testament. And with time and conversation, Ed says that after reading and talking, his soul was captured for Christ. I Ed mówił, że jak rozmawiał z tym człowiekiem i czytał, to jego dusza był chwycony Bogiem. So sometime later he determined to obey God's call and go to the mission field, go serve internationally. Więc później decydował, słuchał Boży głos w jego życiu i decydował służyć Bogu. And so he went ahead and enrolled at Biola Bible University, which is in Southern California, a well-known Bible school in US. Więc decydował iść do szkoły biblijnej Biola, to jest południowej Kalifornii, taki znany biblijna szkoła. But when his family, who was Catholic, heard that he wanted to go to a Bible school, ale jak jego rodzina, która byli katolikami, słyszeli, że on chciał iść do tej szkoły biblijnej, they called him in for a family powwow. Wołali go, żeby rozmawiać jako rodziny. And they basically told him if he went there to a Christian Bible school, he could never be part of their family again. I powiedzieli mu, że jak on pójdzie do tej szkoły, że on nie będzie już częścią ich rodziny. His mother was particularly opposed to this decision. Jego mama była szczególnie przeciwko tej decyzji. And that if he was to go, he was not to come home again. I że jeżeli on decydował, że pójdzie, to ma nigdy nie wrócić do domu. But Ed felt led of God. Ale Ed był przekonany, że ma to zrobić. So he went on to California and went to Biola. Więc pojechał do Kalifornii, do tej szkoły. And at the end of the first year of school,
he had a debt that he had to pay to the school. A jak skończył pierwszy rok studia, to miał dług, który musiał płacić. And he had a job lined up for that summer, so money was going to come in, but he was not working at that time as he was still a student. On miał pracę, planował pracę latem, ale nie miał pieniędzy w tym momencie, kiedy potrzebował. The story says that he lacked $60 to pay his final bill for the year. Jest napisane, że brakowało mu $60. But this story is, obviously a few years old. Ale oczywiście to był kilka lat temu. And kind of doing some research, I realized that it's actually closer to $300 today, or 1,200 zloty he lacked to pay his bill. A więc jakby w tych czasach to byłoby około $300, czyli ponad 1000 złotych, co brakowało mu. So not an enormous amount, but an amount. Nie, to nie takie ogromne, ale sporo. And Biola had it set up that you could not actually take your final test until your financial account was at zero. I ta szkoła miała takie zasady, że nie mogłeś po prostu podejść do ostatniej egzaminy, jeżeli byłeś winny coś. And so he tried every way he knew to raise the money. Więc on spróbował każdy sposób, jak potrafił, żeby zbierać te pieniądze. But in the end, didn't. Ale nic, nie miał. Finally, in desperation, to w końcu w desperacji, it's like the last decision, to ostatecznie he wrote his mother. napisał do mamy. And he said this, I mówił: Mother, I know you don't like what I'm doing, wiem, mamo, że nie podoba ci się to, co ja robię, but I feel led of God to do it. ale czuję, że Bóg mi prowadzi w tym. I've now come to a difficult time. Ale teraz mam trudny okres. I lack $60 of my school expenses, Brakuje mi $60, but I have to pay it before I take my final exam. i muszę to płacić, zanim mogę podejść do ostatniego egzaminu. You've helped me in other matters in the past, Zawsze pomagałaś mi w przeszłości. and I just wondered if perhaps I tak myślę, że być może you might relent and help me again. I'll pay you back this summer as I have a job. to może zmiękło trochę twoje serce i pomagasz mi, bo oddaję ci pieniądze latem. And his mother gave the following response. A mama tam odpisała: Son, when you left this house to go to a Protestant Bible college, kiedy ty wyjechałeś, żeby pojechać do szkoły biblijnej protestanckiej, I told you that you were never to come back again. powiedziałam ci, że masz nigdy nie wrócić do domu. I wanted nothing to do with you as long as you continued in the Protestant faith. Ja chciałam mieć nic wspólnego z tobą, dopóki, jak długo ty trwasz w tej wierze. And she's saying the same thing at this time. Where is your God? Więc ona tak naprawdę pyta: a gdzie jest twój Bóg? But this is actually what she says. I tak mówiła. You told me at the time that your God would take care of you, Bo ty powiedziałeś mi, że twój Bóg będzie dbał o tobie. but that you have come to a time of trouble and you run back to me. A jednak ty masz problemy i to ty wrócisz do mnie. If your God is really the God who you say he is, Jeśli twój Bóg jest naprawdę tym Bogiem, który ty mówisz, że jest, then let him take care of niech you. On dba o ciebie. I'll be in Los Angeles this next weekend. Ale będę w Los Angeles, w tym mieście, w tym weekendzie. If you tell me that you haven't received the money, that you will drop out of school. I jeżeli do tego czasu nie masz pieniędzy i decydujesz zrezygnować z tej szkoły, I'll be at this address, ja będę w konkretnym adresu, and if you want to come home with me, a jak chcesz wrócić do domu ze mną, and I'll know that you've dropped this foolishness. wtedy to będę widziała, że ty porzuciłeś całą tą głupotą. Ed says it was a great time of testing. I Ed to pisze, że to było bardzo trudny czas dla niego. A testing of his faith. Takie próba jego wiary. And he prayed about it. I modlił się. And he asked God again to supply his need. I błagał Bogu, żeby zaspokoić jego potrzeby. And the day came that he was supposed to take the exam. A dzień przyszedł, kiedy miał zdać ten egzamin.
but there was no money. ale nie było pieniędzy. So he packed his bags, Więc on pakował wszystkie swoje rzeczy, walizki, called his mother, dzwonił do mamy and told her that he would meet her to go home with her. i mówił, że dobrze, to przyjdę na spotkanie z tobą, wracam do domu. I love how God works. I to kocham, jak Bóg działa po prostu. As he was getting ready to head out to the exit of the Bible school, Jak on po prostu wyszedł z tego budynku, zbliżał się do drzwi, bags in his hands to go Maja- meet his mom. trzymając w ręce walizki, The dean of education stopped Ed ten dziekan szkoły zatrzymał go and actually asked him to come into his office. i zapraszał go do biura. And so Ed went in and the dean asked, "How much is it that you said you owed the school?" Więc on wszedł do tego biura i dziekan pytał, a ile jesteś winien? And Ed said, $60. I Ed mówi, no to $60. And the dean replied, "Well, that's strange. I ten dziekan mówił, no to dziwnie. Just as you were going down the hall, I was reading this slip with your name on it, and it says you have $40 to your credit." Mówił, że ten moment, kiedy widziałam, że ty idziesz tą korytarz, to miałam w ręce po prostu notes od finansach, że jest informacji, że tak naprawdę ty masz $40 w twoim koncie. And so Ed just responded naturally, "There's got to be a mistake. A Ed mówi, no to chyba jakiś błąd, bo ja jestem winien 60. I don't know anything about that. Nic nie wiem na ten temat. I only know that I owe $60. Tylko wiem, że jestem winien $60. So the dean ended up kind of checking it out a little bit further. Więc dziekan to sprawdził And it turned out that someone that very morning i okazało się, że ktoś tego rana anonymously anonimowo had sent in $100 to the account of Ed. wysłał do jego konta $100. Ed went on and met his mother, Więc pojechał na to spotkanie z mamą and she basically initially responded, i ona oczywiście taka reakcja. "Well, son, I've seen you've given up your Protestant faith, haven't you?" Widzę, że ty rezygnowałeś i już nie jesteś tym protestantem, tak? And Ed was able to say, "No, Mom, I haven't." I on mówił, że no nie, And she responded, "But you can't go back to school." ale ona mówiła, ale ty nie możesz wrócić do szkoły. And Ed responded, "Yes, I can. I no mogę. God has supplied and even given me not only the $60, but $40 in addition." Bo Bóg nie tylko zaspokoił moje potrzeby, ale dał mi jeszcze 40. His mom was silent. Jego mama była cicha. Couldn't think of anything else to say. Nie wiedziała, co powiedzieć. And she ended up turning around, went out the door, and went home. Więc odwróciła się bez słowa i wróciła do domu. But 2 weeks later, Ale 2 tygodnie później she wrote Ed, napisała list do Ed. "Ed, I want to know this kind of God." Ed, ja chcę poznać takiego Boga, jak ty masz. And Ed goes on and says that incident has been a source of strength for him through the years. I Ed dalej mówił, że ten incydent w jego życiu to był taki źródło siły dla niego przez jego życie potem w służbie. And it's like what the psalm says, the psalm writer says in verse 5, Psalm 42, that he remembers of things in the past. Więc to jest tak jak w Psalm 42:5, gdzie jest napisane, że wspominam rzeczy z przeszłości. And so as that psalmist is discouraged and able to look past events, Więc tak jak psalmista tutaj był zniechęcony, mógł wspominać, jak Bóg coś robił w przeszłości. that's what Ed says. And when he was discouraged, he learned, or when he comes discouraged, he's able to look back and see how God was with him in a remarkable way. Więc Ed mówił, że teraz, jak jest niechęcony, to często wspomina, jak Bóg po prostu niesamowicie zaspokoił jego potrzebach wtedy.
And that's the privilege we have as followers of God and following God. We have the ability to look back and see how God acted, how we responded. Więc to jest taki przywilej, co my mamy jako wierzących ludzi. Możemy zawsze wspominać, jak Bóg był wierny w przeszłości. And that should bring us joy, satisfaction, and confidence. I to powinno przynosić w naszym życiu dzisiaj radość, takie satysfakcji i pewność. The psalmist clearly says he's hoping that this would relieve his fears. Psalmista tutaj bardzo jaśnie mówi, że on ma nadzieję, że to będzie po prostu przynosić ulga jego obawy. But it doesn't necessarily seem to. Ale tak nie do końca jest. And here is the central focus of the message, verse 6. I tutaj jest najważniejszy część. The psalmist basically is talking to himself. Werset 6. Psalmista tutaj mówi do siebie. And he's basically asking, why are you so downcast, my soul? On mówi, czemu rozpaczasz, duszo moja? Why are you so discouraged? Czemu drżysz we mnie? Why are you so depressed? Dlaczego jesteś tak w depresji? Why are you so saddened? Dlaczego jesteś tak smutny? Why are you so hopeless? Dlaczego jesteś tak beznadziejny? And he's able to answer his own question. I on opowiada na swoje pytanie. Put your hope in God. Ufaj Bogu. The psalmist was able to pause at the painful memory to challenge his own soul. Psalmista był w stanie po prostu przerwać bolesne wspomnienie, żeby rzucić takie wyzwanie własnej duszy. He did not surrender his feelings or spiritual depression to discouragement. On nie poddał się tym uczuciom, żeby zostawić, być tam w tej smutek. Instead, he challenged them and brought them before God. Zamiast tego on rzucił im wyzwanie i przyniósł te uczucie przed Bogiem. He's also, because we have it written today, he's saying it to us. I skoro to jest napisane dzisiaj, to jest też dla nas. Those of us who are cast down, who we disquieted feelings. Ci z nas tutaj, którzy jesteśmy smutni, którzy mamy te problemy. Put your hope in God. Ufaj Bogu. He will come through again. On znowu będzie nas ratował. Because he has before. Bo on to zrobił też w przeszłości. Our God is the same yesterday, today and tomorrow. Bóg jest ten sam wczoraj, dzisiaj i jutro. Now please note what the psalmist did not say. A zobacz, czego nie mówił psalmisty. He did not say, my soul is cast down and that's the way it is. On nie mówił, ale jestem smutny, niechęcony, no i tak to jest. Koniec. There's nothing I can do about it. Nic nie mogę robić. It's a challenge he made to his own soul. To jest wezwanie, co on zrobił swojej duszy. Demanding that his soul would explain the reason why it should be downcast. On żądził swojej duszy. Tłumacz, dlaczego jesteś tak smutny. A wonderful example to us. To jest bardzo dobry przykład dla nas. Because the author of the psalm, as we've read, had some legitimate reasons for discouragement. Bo autor tego psalmu miał konkretnych powodów, dlaczego on był niechęcony. There are some things that bothered him. Miał problemy, rzeczy, które mu przeszkadzał. Look at verses 3 and verse 3. It talks about being distanced from home and the house of God. W trzecim werszecie, tak, mówi o tym, że jest daleko od Boga. Yeah. And then verse 4, the taunting of unbelievers. Że bezbożnych ludzi go krytykują. Szyderstwa bezbożnych. 5, the memory of better days that are not the present. A 5, wspomnienie lepszych dni na przykład, że to tak nie jest teraz.
Again, the fact that there's not the present day spiritual blessings. To, że obecnie brak jakichś przeszłych duchowych emocji. To, co było wcześniej, teraz nie ma teraz. Verse 8, overwhelming trials of life. 8 werset, takie przetłaczające próby życia. And verse 10, God's seemingly slow response. I 10 werset, taki pozorny, wolny odpowiedź Boga. And so with all those issues that he communicates in the psalm, Więc patrząc na wszystkie te sytuacje, problemy, co widzimy tutaj w tym psalmie, it's like the psalmist is saying, those are not good enough reasons for my soul to be to downcast. jest tak jak psalmista mówi, no to nie wystarczający powodu, żebym ja była taka niechęcona. For when I think of the greatness of God Bo jak myślę o wielkość Boga and the help that I have in his favor and his presence. i pomoc, którą ja mam w Jego obecności. And so we, with the psalmist, need to ask ourselves, Więc my razem z psalmistem musimy pytać siebie, maybe even preach to ourselves, może nawet głosić kazanie siebie, maybe even question ourselves. może pytać siebie. But you must say to your soul, Trzeba pytać duszy, in our down times, kiedy jesteś smutny, in our depressed times, kiedy czujesz się depresji, in our blah times, kiedy po prostu taki ble. soul, what business do you have to be at unease? Czemu rozpaczasz, duszo moja? And then going on in verse 7, W siódmym wersecie you know, Mount Hermon just has a special place for me. jest mowa o szczytów Hermonu, a to jest dla mnie takie szczególne miejsce, But I'm not talking about the Mount Hermon of Israel. ale nie mówię o ten szczyt, górę Hermon w Izraelu. It's just whenever I see Mount Hermon in Scripture, I think of a place where I served on a year-round camp for about 3 years in California. Ja myślę po prostu to od razu w mojej głowie jest góra Hermon, nie w Izraelu, tylko w Kalifornii, gdzie ja służyłam przez jakiś czas jako młodym człowiekiem. It was like a small city. We even had our own post office code. To był taki obóz, całoroczny obóz chrześcijański, takie małe miasteczko. But anyway, Mount Hermon in Israel is north of Israel. It's actually not in present-day Israel. It's in present-day Syria near Damascus. Ale taki góra Hermon tutaj w Biblii, to dzisiaj to nie jest Izraelu, to jest północ, bardziej w Syrii. But is the source of water for the Sea of Galilee and the River Jordan. Ale to That's jest- where it gets its water. Ale to jest źródło wody dla Morza Galilei i rzeka Jordan. So we get the idea that the author of this psalm is up in that area of Mount Hermon. Więc mamy takie, można rozumieć, że obecnie autor psalmu jest tam po prostu. So he's far away from Jerusalem, Więc on jest daleko od Jerozolimy and he's far away from Mount Zion, where the center of worship is in Jerusalem. i daleko od góry Zion, gdzie jest taki centrum uwielbienia Boga w Jerozolimie. Basically feeling cut off from God. Więc on czuje się taki odłączony od Boga. And then verse 8 just speaks to the depth and the envelopment of the troubles that this author is experiencing. I 8 werset to opisuje takie głębokość tego smutek po prostu, który on przeczuje. And then he recognizes God's presence in verse 9. Ale w 9 wersecie to jest tak, jak on rozpoznaje obecność Boga. During the day, there's something about God's love that he experiences. Podczas dnia on wspomina i doświadcza Boże miłość. And at night, there's a song. I w nocy jest piosenka. There's something about a song just kind of calm, and especially at night, just kind of put you at ease. Jest coś z tym, takiej pieśń, piosenka, jak śpiewamy coś, to daje nam pokój. Again, I'm going to be one who's going to focus on the names of God.
I tak jak wcześniej, zawsze skupię się na imiona Boga. And up to this time it was Elohim, 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 God, God, God. I do tego czasu w tym psalmie to jest cały czas Elohim, Bóg. But now the author is using the covenant name of God, Yahweh. A teraz teraz autor zmieni się i używa imię przymierza, Jahwe. And it's like the author is using it with emphasis here, with special strength. I jest tak, jak on używa tutaj z taką mocą, And showing podkreśla. great confidence that God will command his loving kindness to be extended to the despairing one. Taki pewność, że Bóg będzie po prostu zachęcał ci, którzy są smutni. And it talks about the command of God's loving kindness to him. Taki rozkaz, że Bóg go kocha i już. You can almost say this is like the turning point of this psalm. To jest taki punkt zwrotny tego psalmu. It goes from Elohim, God, to Yahweh, To Lord, Pan. od Elohim Bóg aż do Jahwe, Pan. The first aspect is what I just said. He goes and communicates Yahweh. To po pierwsze, że komunikuje te imię Boga Jahwe. And only God's friends, those who were closest to him, would communicate that way in the Old Testament. I tak naprawdę tylko bliskich Boga, przyjaciele Boga komunikowali używając to imię Jahwe. And what happened to make him do this? A dlaczego taka zmiana? He was found that God was with him even at Mount Hermon. Bo on doświadczył to, że Bóg był z nim nawet góra Hermon. It was not only the God of Jerusalem, Nie tylko Bogiem Jerozolimy, he's the God of everywhere. ale Bóg jest wszędzie. God in Piotrków. Bóg w Piotkowie. And then he goes on in verse 10 about prayer to the rock. A w 10 wersetu jest modlitwa do skały. Interesting, kind of a pleasant contradiction in this verse. To takie miły sprzeczność w tym wersecie. The psalmist talks about the confidence of God being his rock, it's just solid. Mówi o tym, jak Bóg jest jego skałą, taki pewność. His place of security, Jego miejsce bezpieczeństwa, stability, stabilność strength. i siła. And yet in the same verse, A w tym samym wersecie he could honestly bring his feelings to God and ask, on mógł szczerze przynosić swoje uczucie Bogu i pytać: you who are a rock and solid and firm, ty jesteś skałą, jesteś silny, solidny. why have you forgotten me? Dlaczego zapominałeś o mnie? He expresses his feelings. On po prostu wyraża swoje uczucie. And so again in verse 11 we kind of see this whole agony and suffering and again the taunt. Where is your God? Więc w 11 to znowu widzimy jego agonię, jego cierpienie i takie szyderstwo. No gdzie jest twój Bóg? And in verse 12 we come to the repeat of what was already in verse 6. Ale w 12 to jest takie powtórzenie, co było w 6. And sometimes we need to repeat things we know to make them fresh in our minds. I czasami musimy powtarzać to, co już wiemy, żeby było świeże w naszym umyśle. Now, in older versions of Scripture, Psalms 42 and 43 are actually one psalm. W starszym wydaniu Biblii Psalm 42 i 43 było jednym. You notice that Psalm 43 doesn't have any title, doesn't have any author. Bo widzimy, że Psalm 43 to nie ma tytułu albo ani autoru. But look what it says in Psalm 43, verse 5. Ale widzimy, co jest napisane w Psalm 43, 5 werset. It connects it with Psalm 42. To jest połączone razem z tym, co było w 42. It's like if this is a song, we have the verse and then the chorus. To jest tak, jak byłoby piosenka, to jest wiersz, potem refren, And then the verse and the chorus in Psalm 42. wers i refren w And then we have 42. another verse in Psalm 43, and then the refrain, the chorus again at the end of Psalm 43. I w Psalm 43, tak jak kolejny wers i refren. And let's read that one more time. Just
I ostatni werset, ten refren, Psalm 43:5. Czemu rozpaczasz, duszo moje, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I found myself putting this verse into practice this very week. Ja doświadczyłam to i to praktykowałam to w tym tygodniu. Late Tuesday afternoon, before prayer meeting, Późno we wtorek po południu, zanim było modlitewne, spotkanie modlitewne, I'd worked here at the building that day, so I came home and kind of tired. tego dnia pracowałem tutaj w tym budynku, wróciłam do domu zmęczony, But worse than that, it was a gray day. ale gorzej niż to był taki szary dzień. And I do not like gray days. Ja nie lubię tych szarych dni. And so because of being tired of working in that day and all, I was just kind of blah. I to, że byłem już zmęczony i ta pogoda, to czułem się bleh. And really was not looking to the prayer meeting. I myśl o spotkaniu modlitewnym to nie do końca. But I actually had begun to look at this psalm on Monday. Ale zacząłem czytać i przygotować z tego psalmu poniedziałek. And on Tuesday afternoon, as I'm just kind of contemplating my situation, this verse came to my mind. I we wtorek po południu, kiedy rozważałam moje myśli, nagle myślałam o tym wersecie. About the soul being downcast. To, że dusza była smutna. I began to reflect on my own soul being downcast and began to question why it was so. I tak zacząłem robić to, co jest w tym psalmie. Pytałam siebie, dlaczego ty tak się czujesz? No, jakie są powody? And I realized I couldn't actually control my thoughts. I dałam sobie sprawę, że mogę kontrolować moje myśli w tym momencie. And my attitude at that moment. I moje nastawienie. And I committed my attitude and strength to God. Więc oddałam moje nastawienie, moje siły Bogu. And He helped me. I naprawdę On mi pomógł. And I was able to partake of the prayer meeting with thankfulness and a cheery soul. I byłem w stanie uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym z dziękczynieniem i z radością. So yes, even today we can have a downcast soul. Więc wiem, że i dzisiaj możemy mieć takie dusze smutne, But deal with it. ale radzimy z tym. Don't let it pester and grow and Nie pozwalaj, żeby to rosło. challenge it with your faith. Dać mu wyzwanie swoją wiarą. Remember what God has already done Pamiętaj, co Bóg już zrobił and thank Him for that in the present. i dziękuj Go za to teraz, tu i teraz. And let's put our hopes in God. Ufamy Bogu, Because that's really what the communion is all about. bo to jest o to chodzi w naszej wieczerze. We're Tutaj. showing our hope in the salvation Pokazujemy naszą nadzieję w Jego zbawienie because of what the sacrifice of Jesus Christ. z powodu ofiary Jezusa Chrystusa.